Witam wszystkich serdecznie na kanale Ogrodis M. W moim ogrodzie co roku obowiązkowo musi być cukinia. Jest to uniwersalne warzywo w kuchni. Można z niej przygotować wiele dań, a przy tym bardzo dobrze plonuje. Już jeden krzaczek może dać mnóstwo jedzenia, dlatego tych, którzy jeszcze tego nie robią, zachęcam do jej uprawy. Naprawdę nie ma się czego obawiać. W tym odcinku postaram się wszystko powiedzieć o jej uprawie. Serdecznie zapraszam. Cukinię możemy uprawiać z rozsady, jak również możemy ją wysiewać wprost do gruntu. Jeśli wysiewamy wprost do gruntu, zróbmy to po 15 maja. Cukinia jest bardzo wrażliwa na przymrozki, więc wcześniejszy siew jest ryzykowny. Na wysiew tego warzywa możemy wykorzystać cały czerwiec. Zanim przystąpimy do wysiewu, dobrze przygotujmy podłoże. Wysypmy kompost, trochę dobrze przerobionego obornika albo obornik granulowany. Możemy też wykopać dołek i do niego wsypać kompostu, obornika. Cukinia to bardzo żarłoczne warzywo, więc nie żałujmy jej składników pokarmowych. Niejeden ogrodnik się przekonał, że najlepiej rośnie na pryzmie kompostowej i to ta przypadkowo tam wysiana. Jak siać cukinię? Robimy dołek na głębokość około 4 cm. Wlewamy troszeczkę wody. Tak mi się powiedziało troszeczkę, no ale chodzi o to, żeby ziemia w miejscu, gdzie wysiewamy cukinię, była na tyle wilgotna, żeby nasionko się namoczyło, wykiełkowało, a potem rosło. Wrzucamy 2-3 nasionka, gdyż nie wszystkie mogą wykiełkować. Przysypujemy ziemią i czekamy na wschody, tak około tygodnia. Jeśli się tak zdarzy, że wzejdą wszystkie nasiona, to zostawiamy najsilniejszą, a resztę usuwamy. Pamiętajmy, że wschodząca cukinia to przysmak ślimaków. Już od wysiania bądźmy czujni. Od razu możemy przykryć miejsce wysiewu butelką plastikową. Gdy cukinia wzejdzie, przykrywajmy ją na noc. Kwiaty cukinii też są objadane przez ślimaki. Więc gdy będzie nieco większa, też przykrywajmy na przykład wiadrem i kontrolujmy uprawę. Usuwajmy ślimaki. Jeśli chcemy przyspieszyć zbiory, wysiejmy do większych doniczek około 20 kwietnia. Pamiętajmy, że jest to roślina ciepłolubna, więc taką uprawę rozpoczynamy w domu, na parapecie. W cieplejsze dni możemy wynosić na zewnątrz lub do szklarni, ale gdy zbliża się zimno, wracajmy z nią do domu. Do gruntu wysadzamy, gdy minie ryzyko przymrozków. Rozsada przygotowana w domu zwykle jest nieco wyciągnięta, dlatego wysadzając do gruntu warto umieścić ją nieco głębiej. Trochę uklepuję jeszcze. Wokół rośliny robię dołek, który ułatwi podlewanie. Woda nie będzie wypływała. Jeśli mamy możliwość przygotować rozsadę, no to będziemy mieli wcześniejsze zbiory cukinii. Na pewno warto ją przygotować. I nie przejmujmy się, że jest nieco wybiegnięta. Gdy wsadzimy ją do ziemi, ona odzyska swój piękny wygląd i będzie pięknie rosła. Kiedy mamy wysianą lub wysadzoną cukinię, pamiętajmy, że jest to warzywo lubiące wilgoć. Nie możemy dopuścić, by podłoże było suche. Brak wody sprawi, że cukinia będzie źle rosła, słabo będzie plonować. Poza tym brak wody to przyczyna gorzkiego smaku warzyw, które nie nadają się do spożycia. Mogą wówczas być nawet szkodliwe dla naszego zdrowia. A zatem podlewajmy nie tylko wodą, gdyż gnojówki z pokrzywy, z żywokostu są świetną odżywką dla cukinii.
Podlewanie nimi zwiększy plony. Cukinia często jest atakowana przez choroby grzybowe, np. przez mączniaka. Są jednak sposoby na ochronę przed nimi. Jednym z nich to zachowanie dość sporych odległości między jednym krzaczkiem a drugim. Jeśli zadbaliśmy o odpowiednie podłoże, to cukinia będzie się rozrastać. Przekonałam się, że odległość 120 cm to minimum. Zapewni to odpowiednią cyrkulację powietrza i cukinia będzie mniej narażona na choroby grzybowe. Poza tym ułatwimy sobie zbiory. Przed chorobami grzybowymi chronią też opryski z drożdży. Kostkę drożdży zalewamy 10 litrami wody i zapobiegawczo opryskujemy cukinię. Więcej mówię o tym w filmie typowo o stosowaniu drożdży. Link umieszczę w opisie. Taki jest mój sposób na uprawę cukinii. U mnie się to sprawdza. Mam nadzieję, że u Was też tak będzie. Życzę Wam obfitych plonów cukinii. Pamiętajcie, że im częściej zbieracie owoce, tym bardziej pobudzacie roślinę do wydawania kolejnych owoców. Piszcie, czy uprawiacie cukinię. Jak Wam to wychodzi? A może zechcecie podzielić się swoim doświadczeniem? Pamiętajcie, że każdy komentarz, łapka w górę, subskrypcja to forma podziękowania za trud włożony w realizację tego filmu. Poza tym sprawi, że film dotrze do szerszego grona odbiorców, za co wszystkim dziękuję. Do następnego odcinka. Pa!